Okej, dzisiaj krótko o każdym z tytułów, bo natłok gier, a poza tym jak zacząłem pisać tego wrap-upa, to po 2 stronach tekstu okazało się, że mam tylko wstęp. Więc jedziemy wersję skróconą. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram, a to jest moje growe podsumowanie października. Let's go! Październikowy wrap-up growy. Przeszedłem na ciemną stronę i kupiłem Xboxa S. Jest S jak super i C jak cichy. Ale kopiowanie filmików i brak możliwości streamowania na YouTube zsie. Akurat w tej kwestii PlayStation wypada o wiele lepiej. Także umiejscowienie opcji związanych z dźwiękiem i mikrofonem jest strasznie zagmatwane, ale za to Game Pass jest mega. Sporo gier, które chciałem kupić na Playaka, już w Game Passie jest, więc stamtąd będzie pochodzić część materiałów. I jako, że jest nowa konsola, to nadrabiam gry. Pierwsza to State of Decay, Xboxowy ekskluzyw sprzed lat, w którym nie tylko walimy zombiaki po głowach, ale też zarządzamy bazą i możemy grać różnymi postaciami z naszej społeczności. Świetna gra. Już ukończyłem 1 i siadam do 2. You might want to go check it out. Powłączałem jeszcze kilka gier, ale tylko na jakieś 5 minut, więc nie będę póki co o nich mówił. Ale dzięki Game Passowi znowu mogę zagrać w moją ulubioną kosmiczną serię grozy, czyli Dead Space. 1 już zacząłem i okazało się, że nie wygląda jeszcze źle. Fajnie wrócić do tego tytułu, bardzo mi go brakowało na Playaku i mam spore oczekiwania co do nadchodzącego remake'u. Okej, następne na liście Xboxowej było Sea of Thieves i mój pierwszy i zarazem pewnie ostatni stream na Twitchu. Wraz z Madem popływaliśmy po pirackich morzach, poszukaliśmy skarbów i zostaliśmy zaatakowani przez innych graczy. A wszystko to na żywo i w kolorze, a z 2-godzinnej rozgrywki zachowało się 30 sekund. Ogólnie gra spoko, relaksacyjna, gdyby nie inni ludzie, którzy zaatakują cię nawet, gdy jesteś zacumowany w porcie, bo nie ma w tej grze bezpiecznych stref. I mimo, że mam chęć wrócić, to tego nie zrobię, bo wiem, że będzie znowu to samo. Nie polecam ze względu na społeczność. No to może teraz coś z PlayStation. Zagrałem w Alan Wake Remastered na PlayStation 5, a pierwsze wrażenia możecie oglądać na moim kanale. Co ciekawe, jest to jeden z najpopularniejszych filmików, jakie zrobiłem. Anyway, remaster bardzo solidny, graficznie i dźwiękowo, chociaż sama gra pod względem scenariusza lekko kuleje. Dopiero po zakończeniu streama zorientowałem się, dlaczego pan pisarz rzuca takimi czerstwymi tekstami i teraz rozumiem estetykę gry o wiele lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, gra dobra, ale jeszcze nie skończyłem. Za dużo szczęścia naraz, za dużo gier do wyboru. A, jedna rzecz, która mnie denerwuje, to samoistnie zmieniająca się kamera. Ustawiam widok zza prawego ramienia, a tu nagle w toku gry pyk i kamera zmienia się na widok zza lewego. Strasznie jest to frustrujące. Jestem normalnie w ostatnim momencie. Nika. Nie pamiętałem tego z tego początku, co grałem. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene.
To its Nie. ports I've been. Dobra, słuchamy To świateła. its ports I've been. Świateła. Do you understand? No. No. My light. Dobra. To było troszkę niedorzeczne, ale okej. Jesteśmy w śnie, tu nie wszystko musi mieć przecież sen. Na koniec września przyszła do mnie fizyczna kopia Chernobylite, polskiej gry o panu, który udaje się do strefy wykluczenia w Czarnobylu, żeby odnaleźć zaginioną żonę. Świetna gra. Ciężki klimat opuszczonego miasta Prypeć, potwory, żołnierze, skradanie się, elementy RPG i budowanie bazy. I świetne jumpscary. Każde jedno podejście do tej gry streamowałem do tej pory, ale że nie zawsze mam czas, żeby nadawać, a grać chcę, to chyba przestanę robić z tej gry live'y. Dajcie znać, czy chcecie dalej oglądać, bo jak nie, to jadę z tą grą bez publiki. Też nie. A co to? Bierz pan płytę metalową. Ło! Ło! Jesus Christ. Ja pierdzielę. Okej, wróćmy na chwilę do Xboxa. Testowanie gier ciąg dalszy, a w nim było m.in. The Grounded, survivalowa gierka w solo albo w multi, gdzie biegamy pomniejszonym ziutkiem po naszym ogródku. Takie trochę kochanie zmniejszyłem dzieciaki, gdzie budujemy bazę i uzbrojenie strawy, zabijamy mrówki i staramy się nie zginąć od ataków pająków. Wszystko wygląda bardzo ładnie i ciekawie, a że gra jest nadal we wczesnym dostępie, to myślę, że finałowy produkt będzie świetny. Zresztą już jest bardzo dobrze. Naprawdę warto sprawdzić. Dalej było State of Decay 2 i jest to jedna z najlepszych zombiakowych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Budując na już i tak świetnym pomyśle z części pierwszej, gra rozszerza nasze możliwości w każdej dostępnej kategorii, a przy tym prezentuje bardzo wysoki skok pod względem graficznym i dźwiękowym. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że State of Decay 2 jest tym, czym Days Gone chciałoby być. Me? Oh, you shouldn't have. There's a horde heading our way, but we can handle it without you. Kolejny tytuł to gra, którą jakiś czas temu chciałem nabyć na Playaka, ale skoro jest w Game Passie, to po co wydawać kasę? Mówię tu o Call of the Sea, pierwszoosobowej przygodówce. Na początku nie bardzo wiedziałem, co mam o niej myśleć, bo mimo, że zagadki były dość interesujące, to nieustanna narracja głównej bohaterki działała mi na nerwy. Zwłaszcza, że w poszukiwaniu swojego zaginionego męża przemierza wyspę sama. Ale później stało się coś, co kompletnie zmieniło mój osąd tego tytułu. Uświadomiłem sobie, że jest to klasyczna przygodówka typu point and click, przeniesiona do modelu 3D. Ta realizacja pozwoliła mi cieszyć się Call of the Sea w pełni. A do tego motyw wielkich przedwiecznych i liczne odniesienia do utworów Lovecrafta tylko spotęgowały frajdę, jaką przyniósł mi ten tytuł. Polecam go serdecznie wszystkim fanom przygodówek, a dla fanów mytosu Cthulhu to tytuł wręcz obowiązkowy.
I believe this symbol means humble gawker of glamorous indie games. Brilliant. W kolejce do przegrania czekają na mnie jeszcze dwie inne gry, w które chciałem zagrać na PlayStation. Superliminal oraz The Hunter Call of the Wild. I myślę, że o przynajmniej jednej z nich możecie się spodziewać filmiku z serii Zagrajmy Wy. Okej, kolejnym tytułem, również przygodowym, ale z zaskakującym elementem RPG nie będącym rozwijaniem postaci jest Eastshade. Rozgrywająca się w tajemniczym i przepięknym świecie opowieść, w której jesteśmy malarzem przybywającym do nowej i nieznanej krainy, by wypełnić ostatnie życzenie swojej matki. Podczas swojego tam pobytu będziecie robić zadania dla antropomorficznych mieszkańców i malować obrazy. Bardzo ładna i ciekawa gra. Polecam ją każdemu posiadaczowi Xboxa, jak i PlayStation 4. Taka na relaks i podziwianie widoczków. I see you're a painter. I'm quite partial to sandy beaches. This is splendid! It will be the prized piece of my sitting room. If you haven't got lodging for the night, feel free to stay at the inn. I'll leave the upstairs room unlocked for you. Tyle tego było w październiku, że już w sumie nie wiem w jakiej kolejności. Skończyłem Spidermana w wersji remaster na PlayStation 5, ponownie z platyną, a jak? Teraz ogrywam jeszcze dodatki, ale pojawił się problem z drugim DLC, Turf Wars. W jednej z misji jest jakiś błąd, który nie pozwala mi pójść dalej z historią. 2 razy już misję restartowałem i nic. Dam jej jeszcze jedną szansę, a jak się nie uda, to przejdę do 3, bo i tak wiem już co się wydarza. A po skończeniu, nareszcie, po raz pierwszy zagram w Milesa Moralesa. A, jeszcze jedna uwaga co do remastera. Bardzo fajnie, że nie muszę w końcu przełączać konsoli na język angielski, żeby mieć angielski dubbing, jak to było w przypadku wersji PlayStation 4, ale zauważyłem, że kilka elementów odpuścili. Mianowicie w momencie jak chodzimy pająkiem po ulicach miasta i przywitamy się z jakimś przechodniem, to wjeżdża polska wersja językowa. Tak samo jak słuchamy audycji Jamesona i ktoś do niego zadzwoni. Redaktorek gada po angielsku, a tu mu słuchacz jeden z drugim po polsku zaczyna nawijać. Niby niewielki błąd, ale widać, że takie na pół gwizdka to robione trochę. Jesteś wielki, wielki Spider-Man! Okej, bo już za długo o Spiderze. Lecimy dalej. Po dłuższym czasie nieobecności wróciłem do Dead by Daylight. Po raz pierwszy w wersji na PlayStation 5 i ze świeżutkim mordercą, Pinheadem z serii Hellraiser. Trudno go trochę opanować, szczególnie te jego łańcuchy, ale o dziwo grało mi się nawet fajnie. Mimo że gra mordercą do najprzyjemniejszych nie należy, a to ponownie ze względu na ludzi. Co mecz trafia się jakiś jeden troll, który nie dość, że będzie was podjudzał do gonienia go, aby tylko zrzucić wam na głowę paletę, to jeszcze ten wnerwiający teabagging. Ale jeżeli takiego śmieszka uda wam się upolować i poświęcić, to satysfakcja jest taka, że aż nosi. Niestety okazało się, że dopiero na następny dzień po moim streamie wjechał halloweenowy event, ale macie tutaj z niego footage, co by wam nie było smutno, że ominęliście. Ukończyłem też Alba A Wildlife Adventure w wersji na PlayStation 5. Bardzo sympatyczna gra, w której pomagamy małej dziewczynce ratować przyrodę małej wyspy i przy okazji pstrykamy fotki mieszkającym tam zwierzętom. Materiał o tej grze możecie zobaczyć w poświęconemu jej Zagrajmy Wy.
Drugie Zagrajmy Wy zrobiłem po raz pierwszy używając materiałów z Xboxa i dotyczyły świeżo wydanego i mocno rozczarowującego The Good Life. Ta gra to straszny bałagan i zlepek 1000 na wpół zrealizowanych pomysłów, która, miałem nadzieję, będzie kolejnym świetnym tytułem z robieniem zdjęć jako główną mechaniką, ale niestety nie podołała. Jako że nie chciałem być jedynym, który ma zły humor po tym zawodzie, postanowiłem popsuć dzień innym. I z pomocą przyszło mi studio Unbound Creations ze swoim Rain on Your Parade. Jesteśmy chmurką i naszym zadaniem jest psuć ludziom dzień. A to poprzez zniszczenie upraw, zmoczenie wszystkich gości podczas ślubu, czy też wpakowanie samochodów w przystanek autobusowy w piękny zimowy dzień. Świetna gra na odstresowanie, pełna odniesień do innych gier i popkultury w ogóle, a do tego ładnie animowana. Polecam, chociaż zagrać w nią mogą jedynie posiadacze Xboxów, Switcha czy PC-ów. Plajakowcy muszą obejść się smakiem. Jako że do Game Passa co chwilę trafiają jakieś nowe gry, to chwyciłem za dziwną nowość. Moonglow Bay. Wygląda trochę jak połączenie Minecrafta i teledysku Dire Straits Money for Nothing i opowiada o tym, jak to w Kanadzie w latach 80. nadmorskie miasteczko podupada, bo przesądni mieszkańcy boją się wypływać na morze, by rybołówstwem odbudować gospodarkę. My się jednak przełamujemy, zakładamy foodstanda i składniki na nasze dania łowimy czy to z brzegu, czy po odnowieniu naszej łodzi otwartego akwenu. Ciekawy koncept, ale wykonanie niestety trochę leży, bo gra ma kilka błędów. A to się mapa nie chce włączyć, a tu nagle przestaje działać krzyżyk na padzie. Do tego oprawa graficzna, która miała nawiązywać do epoki, w której gra się toczy, to nie jest chyba moja faza. Ledwo co doszedłem do ładu z nowymi grami pikselowymi, a to już mnie trochę przerosło. W październiku na nowego Xboxa, PlayStation 5 i PC miała również premierę polska gra pod tytułem The Rift Breaker. Pełna wersja wjechała od razu na Game Passa, ale jeszcze nie grałem. Grałem natomiast w darmowy prolog w wersji na PlayStation. Ciekawe połączenie strategii czasu rzeczywistego, twin stick shootera i action RPG, trochę w stylu Diablo. Budujemy bazę, wydobywamy minerały, wyrabiamy broń, amunicję i upgrade'y i do tego walimy do hord kosmicznych stworów. Zacny koncept, ale dzieje się tyle, że trudno czasami ogarnąć, co się odwala. Bardzo kolorowa grafika, też bardzo ładna, ale nie pomaga. Czasem po prostu nie widziałem, na co patrzę. Nie skreślam jednak tego tytułu. Myślę, że muszę mu poświęcić trochę więcej czasu po prostu.
HQ construction in progress. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on Galatea 37. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much. I na koniec zagrałem jeszcze w Super Animal Royale, czyli darmowy Battle Royale, w którym gramy jako różne zwierzątka. Ale na dłużej mi ta gra w pamięć nie zapadnie, bo szału nie ma. Tyle. Gdzie ja idę? Przecież to jest strasznie daleko, jak ja mam? Dawaj, tocz to. O, level 2. No i okej, i kończymy. Więcej gierków nie pamiętam, nie za wszystkie serdecznie żałuję. A w listopadzie będzie grane mocno spóźnione Away. Gra już przyszła w fizycznej kopii, ale nie miałem czasu odpalić. Zrobię pierwsze wrażenia z tej gry i istnieje spore prawdopodobieństwo, że wyjdzie szybciej niż ten filmik. A tymczasem Borem Lasem. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć, cześć.